Co zrobisz, jeśli ktoś ukradnie Ci dzisiaj komputer? Czy masz tam jakieś dane, które nie powinny wpaść w niepowołane ręce? Zastanów się nad tym przez chwilę i zanim zaczniesz powątpiewać w ogóle w taką ewentualność, to już śpieszę, aby Cię poinformować, że jeśli pracujesz i podróżujesz często z laptopem, to szansa jest większa niż mogłoby się wydawać. Otóż każdego dnia w polskich pociągach znajdowany jest jakiś laptop. Tak naprawdę pewnie tylko kilka z nich trafia do konduktora. Laptopy pozostawione w samochodach też znikają i to nie tylko z tych zaparkowanych, ale nawet gdy stoisz w korku, ktoś może na bezczela podjechać, wybić szybę i buchnąć torbę z laptopem. A jeśli myślisz, że komputer stacjonarny trzymany w domu lub w miejscu pracy jest bezpieczny, to zastanów się raz jeszcze. Otóż portal InPoland podaje, że w 2023 roku doszło do 39 152 kradzieży z włamaniem. Danych na 2024 jeszcze nie mamy, ale te blisko 40 000 jest wzrostem względem roku poprzedniego, więc robi się tylko gorzej. Innymi słowy, jeśli w Polsce co 7 minut dochodzi do włamania z kradzieżą, no to statystyka jest nieubłagana i kiedyś nasze szczęście może się wyczerpać. Utrata komputera za kilka czy nawet kilkanaście tysięcy złotych zaboli każdego z nas. Jednak, co by nie było, są to, że tak powiem, tylko pieniądze i może część lub nawet całość zostanie zwrócona nam z ubezpieczenia. Wtedy sprawimy sobie nowy, pewnie nawet lepszy komputer i jakoś to będzie. Tylko co znajdowało się na dysku tego komputera? Zapisane hasła w pliku tekstowym? A może zdjęcia dowodu, prawa jazdy i paszportu? Czy w ogóle zdajesz sobie sprawę, w jak ogromne tarapaty może Cię to wpędzić zarówno finansowo, jak i prawnie? A może jeszcze gorzej, jeśli jesteś przedsiębiorcą i masz tam ważne dokumenty firmowe, faktury, umowy, księgi rachunkowe, plany biznesowe, a może nawet dane osobowe pracowników czy dane klientów. Wtedy faktycznie pal licho już z tym laptopem. Niech sobie go wezmą. Na dobrą sprawę oddam nawet 5 takich, ale proszę, zwróćcie mi mój dysk twardy. Przecież tam jest wszystko. Domyślam się, że część oglądających powie i tu cytuję: nie mam się czego bać. Mam hasło w BIOSie, mam hasło w Windowsie. No cóż, z przykrością odpowiem, że hasło w BIOSie jedynie nie pozwala uruchomić samego komputera. Hasło w Windowsie nie pozwala zalogować się do systemu, chociaż i ta przeszkoda jest łatwa do obejścia. Jednakże nawet 10-latek potrafi wyjąć dysk twardy, podłączyć go do innego komputera, otworzyć eksplorator i mieć nieograniczony dostęp do wszystkich Twoich plików. Dane osobowe wraz z danymi karty kredytowej nadają się na sprzedaż chociażby w dark webie. Z kolei z naszych zdjęć można wybrać te, wiecie, najbardziej obciachowe i później nas w jakiś sposób szantażować. A dostęp do plików cookies z przeglądarki pozwoli wejść na nasze konto Google i to bez potrzeby wpisywania jakiegokolwiek hasła. Wtedy nawet klucz YubiKey nie pomoże. Krótko mówiąc, jeśli to, co mamy na dysku, wpadnie w niepowołane ręce, to może czekać nas wstyd, rozwód, utrata pracy, bankructwo czy wszystkie inne plagi egipskie. A jak się okazuje, wcale tak być nie musi. Otóż w systemie Windows znajduje się funkcja, którą w pełni zaszyfrujesz wszystko to, co znajduje się na dyskach. Co więcej, pokażę Wam też, jak zabezpieczyć nawet dyski zewnętrzne. Operacja ta jest prosta, trwa kilkanaście minut i z tym poradnikiem każdy nawet z minimalną wiedzą o komputerach będzie potrafił ją nie tylko włączyć, ale również nią zarządzać. Z tej strony Paweł, a Ty oglądasz kanał TechManiak HD. Zapraszam. Ten materiał obejrzysz dzięki wsparciu platformy GVG Mall. Jeśli wciąż męczysz się z tym nieznośnym napisem przypominającym o potrzebie aktywacji, to już teraz odwiedź link znajdujący się w opisie. Zakupiony klucz otrzymasz w przeciągu kilku minut i wystarczy go wkleić w ustawieniach aktywacji, co nie tylko zalegalizuje Twoją wersję systemu, ale także pozwoli Ci na bezproblemowe przejście na Windows 11. Pakiet Office aktywujesz i przypiszesz do swojego konta w równie prosty sposób, a z kodem TMHD otrzymasz dodatkowe 20% zniżki, które przy okazji różnych świąt i wydarzeń potrafi wzrosnąć do 30%. Przestań przepłacać i już teraz odwiedź stronę. Jak już pewnie się domyślacie, w tym materiale zajmiemy się funkcją systemu Windows o nazwie BitLocker, która pozwala na zaszyfrowanie danych na komputerze w celu ich ochrony przed nieautoryzowanym dostępem. Jednakże, aby skorzystać z BitLockera, należy spełnić kilka wymagań. Pierwszym i najbardziej podstawowym jest system Windows w wersji Pro lub Enterprise. Jeżeli aktualnie posiadasz edycję Home, a zależy Ci na bezpieczeństwie Twoich danych, to w żadnym razie nie jest to powód do rezygnacji, bowiem przeskoczenie z wersji Home na Pro jest bardzo proste.
Niedawno stworzyłem materiał, w którym opisuję najważniejsze różnice między Home a Pro, ale to, co ważne dla Ciebie, to pod koniec pokazuję właśnie, jak bez potrzeby przeinstalowywania systemu szybciutko przeskoczyć na wersję Windows Professional. Link dokładnie do tego segmentu zostawię w opisie oraz w przypiętym komentarzu pod tym filmem. Oprócz tego musicie mieć konto administratora urządzenia, a partycja powinna być sformatowana w systemie plików NTFS. Dobrze też, jeśli Twój komputer posiada TPM oraz BIOS lub UEFI zgodne z TCG. Na 100 przepytanych informatyków 107 odpowiedziało, że nie wie do końca, czym to jest i jak to działa, więc i Ty się nie przejmuj. Ważne jest tylko to, że jeśli posiadasz stosunkowo nowsze urządzenie, no to wszystko będzie działać. Natomiast jeśli jest to urządzenie starsze, pozbawione tego wspomnianego modułu, to już Ci szybko pokażę, co należy zrobić, aby obejść i ten wymóg. Wciśnij Start, wpisz edytor zasad grupy i go kliknij. Rozwiń szablony administracyjne oraz składniki systemu Windows. Z długiej listy odnajdź szyfrowanie dysków funkcją BitLocker. Wejdź w folder dyski z systemem operacyjnym. Dwukrotnie kliknij ustawienie podpisane jako wymagaj dodatkowego uwierzytelniania przy uruchamianiu. Zmień je na włączone i upewnij się, że zezwolenie na używanie funkcji BitLocker bez zgodnego modułu TPM jest zaznaczone. Teraz wciśnij przycisk Zastosuj, OK i już możemy lecieć z tematem dalej. Teraz wciśnij przycisk Start i wpisz słowo BitLocker. Twoim oczom powinna ukazać się opcja zatytułowana Zarządzaj funkcją BitLocker. Jeśli jej nie widzisz, to najprawdopodobniej masz system wersji Home i, tak jak wspomniałem wcześniej, w opisie znajduje się link do materiału, który dosłownie w 1,5 minutki Ci wytłumaczy, jak przejść z Home na Pro. A teraz wracamy. Dla pewności wpisz tu WinVer i wciśnij Enter. Wywołasz w ten sposób okno z informacją o wersji systemu Windows. Jeśli jest tu napisane Home, to będzie trzeba ulepszyć do Pro. Jeśli funkcja jest dla Ciebie dostępna, to ją oczywiście otwórz. Procedurę zaczniemy od zaszyfrowania partycji systemowej oznaczonej literą C. Jednakże jeśli po drugiej połowie 2024 roku w Twoim komputerze wykonana została świeża instalacja systemu Windows, to najprawdopodobniej masz już włączone szyfrowanie, ale samej partycji C. Tym samym możesz przeskoczyć do kroku 8, oznaczonego na linii czasu jako utwórz kopię zapasową klucza odzyskiwania, bowiem będzie Ci on potrzebny. Jeśli czysta instalacja była wykonana przed wypuszczeniem wersji 24H2, to Twój dysk nie był z automatu zaszyfrowany. W takim razie, aby to zrobić, należy wcisnąć napis Włącz funkcję BitLocker. Program poprosi o wybranie metody odblokowania, co znaczy, że jeśli wybierzemy PIN, który musiałby się składać tu z co najmniej 6 cyfr, to będziemy o niego proszeni przy każdym uruchomieniu komputera, co na dłuższą metę może być odrobinę irytujące. Opcja ta może wydawać się najbezpieczniejsza, ale też nie do końca, bowiem jeśli ktoś podejrzy, co tam wpisujemy, to i tak jesteśmy na przegranej pozycji. Drugą opcją jest włożenie do portu USB dysku flash. Wtedy wpisywać nic nie musimy, ale jeśli ktoś nam gwizdnie laptopa z pendrive'em, to też odblokuje go bez problemu. Niestety nie można utworzyć dwóch takich nośników odblokowujących, co znaczy, że jeśli używamy komputera w biurze i w domu, to zawsze ten pendrive musimy mieć ze sobą. Trzecia opcja jest najwygodniejsza i wcale nie taka głupia, jak mogłoby się początkowo wydawać. Otóż BitLocker będzie automatycznie odblokowywał dysk w momencie, gdy logujemy się do systemu Windows za pomocą swoich standardowych poświadczeń. Co znaczy, że jeśli komputer zostanie skradziony i osoba postronna nie zna naszego hasła do systemu Windows, to w sumie już tutaj wiele nie zrobi. Tym samym wyjęcie dysku i wsadzenie go do innego komputera też na niewiele się zda. Dane w końcu pozostaną zaszyfrowane. Prośba o podanie klucza odzyskiwania będzie wywoływana też po aktualizacji oprogramowania układowego BIOS lub UEFI, a nawet po zmianie któregoś z komponentów komputera i dla wielu może to być zniechęcające, ale w dalszej części pokażę, jak chwilowo wstrzymać ochronę BitLocker, a to pozwoli Ci na przeprowadzenie aktualizacji czy właśnie sprzętowego upgrade'u bez niepotrzebnego blokowania sobie dysku. Wiem, że Twój czas jest cenny, ale poświęcenie uwagi do samego końca materiału odwdzięczy się w przyszłości. Teraz dochodzimy do bardzo ważnego punktu tej operacji. Jeżeli nie wykonasz go z należytą starannością, to możesz utracić wszystkie swoje dane i ich nigdy nie odzyskać. Chodzi oczywiście o wykonanie kopii zapasowej klucza odzyskiwania. Zapisanie go na koncie Microsoft jest absolutną podstawą. Niestety, w mojej opinii brakuje tu potwierdzenia o prawidłowym przypisaniu klucza do konta. Tylko przez moment pojawia się jakieś okienko i znika. Możemy tak klikać przez godzinę, nie będąc pewnymi, czy faktycznie coś się zadziało. Dlatego otwieramy przeglądarkę, wchodzimy na stronę logowania do konta Microsoft, link ten pozostawię w opisie, wpisujemy swoje dane, przewijamy niżej do sekcji urządzeń i na dowolnym z nich klikamy Wyświetl szczegóły.
działały. Następnie napis zarządzaj kluczami odzyskiwania i tu pojawią się one wszystkie. Lista nie jest uszeregowana chronologicznie, nazwy też mogą nam niewiele mówić, ale klucz z dzisiaj odnajdziemy po dacie i to da Ci pewność, że ten został prawidłowo przypisany do Twojego konta. W momencie, gdy go będziesz potrzebować, to drogę chyba już zapamiętasz. Jeśli nie, no to kliknij łapkę pod tym filmem, dodaj go do ulubionych, czy nawet do zakładek w przeglądarce, a gdy tylko zajdzie taka potrzeba, to szybko odnajdziesz ten materiał. Ale co w przypadku, gdy utracisz dostęp do swojego konta Microsoft? Dlatego póki tu jeszcze jesteś, to przejrzyj ustawienia zabezpieczeń. Zainstaluj na smartfonie aplikację uwierzytelniającą Microsoft i włącz na koncie weryfikację dwuetapową. Niech to Cię jednak nie zadowoli. Proponowałbym zapisać klucz odzyskiwania w pliku. Trzymać go możesz na dysku w chmurze, na przykład na Dropbox lub Google Drive. Na OneDrive wtedy raczej nie ma to sensu, ale na dysku zewnętrznym i na pendrive już jak najbardziej warto go umieścić. Co więcej, jeśli korzystacie z menadżera haseł i macie go prawidłowo zabezpieczonego, to dlaczego by nie utworzyć bezpiecznej notatki, w której zamieścimy klucz odzyskiwania? W końcu telefon zawsze mamy ze sobą. Jeśli masz dostęp do drukarki, to trzecią opcję potraktuj też jako obowiązek. Wydrukuj przynajmniej 2 kopie. Jedną trzymaj u siebie w domu, ale skoro katastrofy i klęski żywiołowe nie są tylko w telewizji, to drugą przechowuj u przyjaciół czy rodziny, którzy mieszkają gdzieś dalej od Ciebie. W kolejnym kroku pytani jesteśmy o to, czy zaszyfrować tylko zajęte miejsce na dysku, czy cały dysk. Pytanie może wydawać się nie mieć sensu, ale chodzi o to, że jeśli usuwamy jakieś dane z dysku, to tak naprawdę one wciąż tam są. Jedyne co się zmienia to fakt, że przestrzeń ta może być nadpisana nowymi danymi, ale tak naprawdę te niby usunięte pliki wciąż można odzyskać. Dlatego jeśli używasz tego komputera już jakiś czas, to nie zaszkodzi wybrać drugą opcję. Teraz wybieramy tryb szyfrowania. Ten lepszy, nowszy został wprowadzony pod koniec 2015 roku i różnica polega na tym, że na starszej wersji systemu Windows dysk ten nie będzie mógł być odczytany. Moja opinia jest taka, że raczej mało prawdopodobne, że będziesz w ogóle wkładał ten dysk do komputera, który przez blisko dekadę był odłączony od internetu i nie pobrał żadnej automatycznej aktualizacji. Dlatego ja proponowałbym wybór nowego trybu szyfrowania. Zaznaczoną opcją uruchomienia testu funkcji systemowych BitLocker klikamy przycisk Kontynuuj. Jeżeli chcemy, aby komputer zaczął szyfrować nasz dysk od razu, to możemy wyrazić zgodę na ponowne uruchomienie, ale jeśli nam się nie śpieszy, to możemy to zrobić później. Zwłaszcza, że chciałbym pokazać Wam, jak zaszyfrować również pozostałe dyski znajdujące się w komputerze i zewnętrzne nośniki danych. Widzimy, że opcja włączenia funkcji BitLocker przy partycji C nie jest już dostępna, bowiem oczekujemy na ponowne uruchomienie, ale opcja ta widnieje przy pozostałych dyskach. Na E znajdują się same gry i programy, nie mam tam absolutnie niczego, co miałoby mieć jakąkolwiek wartość. Programy tam mogą być zainstalowane, ale dane użytkownika zawsze znajdują się na C, więc będą już zabezpieczone. Wielu z Was może się też zastanawiać, czy włączenie szyfrowania obniża wydajność komputera i tu muszę przyznać, że w pewnym stopniu tak. Oczywiście wiele zależy od dysku oraz mocy obliczeniowej procesora. Tutaj widzicie test wykonany na zaszyfrowanej partycji dysku Samsunga. Zarówno odczyt, jak i zapis 4-kilobajtowych bloków danych złożonych z 32 procesów w 16-wątkowym kolejkowaniu powoduje wzmożone obciążenie procesora. Jak coś niezrozumiałe, to mam tutaj na myśli ten trzeci test od góry. Przy odczycie CPU na krótkie momenty dobija pod 100% obciążenia, a jak widzimy Ryzen 6800H to 8-rdzeniowy, 16-wątkowy, czyli całkiem niegłupi procesor. Został on wypuszczony w styczniu 2022 roku, więc nie jest też ani najnowszy, ani najmocniejszy, ale jednak daje to do myślenia. Dlatego sprawdźmy teraz ten sam dysk, ale partycję E, która nie została zaszyfrowana. Tutaj w tej samej części testu obserwujemy nawet większe obciążenie procesora, ale prędkości są już sporo wyższe. Tylko czy realnie zmieni to cokolwiek w Twojej pracy? No raczej nie. Zwróć też uwagę, że sekwencyjny zapis i odczyt niemal się nie zmienił, tak więc nie panikowałbym. Oczywiście nie zaszkodzi, jeśli na wszelki wypadek zaszyfrowaniu podasz wszystkie dyski, ale prawdę mówiąc, tam gdzie uważasz, że byłoby to niepotrzebne, no to raczej dokładnie tak. Byłoby to niepotrzebne. Dlatego skupię się tutaj na swoim dysku D, na którym znajdują się dane o wysokiej wartości, bo nareszcie i tak nie ma niczego ciekawego. Po kliknięciu włączenia funkcji BitLocker poproszeni będziemy o hasło lub kartę inteligentną i jak pamiętamy, w przypadku dysku systemowego nie mogliśmy założyć hasła, a musiał to być PIN składający się jedynie z cyfr. Drugą opcją jest użycie karty inteligentnej. YubiKey mógłby być do tego wykorzystany, ale ja preferuję hasło. Tutaj również zapisujemy klucz na koncie Microsoft, zapisujemy plik w chmurze w naszym menedżerze haseł oraz drukujemy.
Kolejne kroki wyglądają już tak samo jak to, co omawialiśmy na poprzednim przykładzie, z tym, że ponowny rozruch nie jest wymagany i proces szyfrowania rozpocznie się niezwłocznie. Największa różnica polega na tym, że po ponownym uruchomieniu systemu te dodatkowe partycje, jak i dyski wymienne z automatu będą zablokowane i musimy je ręcznie odblokować. Jednakże po ponownym wejściu do funkcji BitLockera możemy aktywować automatyczne odblokowywanie. Przy instalacji Windowsa wersji 24H2 i nowszych system szyfruje dysk C, umieszczając klucz odzyskiwania na Twoim koncie Microsoft. Proces jest zautomatyzowany, ale finalnie użytkownik może nie mieć o tym nawet pojęcia. Tym samym istnieje prawdopodobieństwo, że prędzej czy później zaskoczy go taki oto ekran powitalny, z którym nie będzie wiedział, co zrobić i pewnie straci wszystkie dane na dysku. Tobie udało się dotrwać do tego momentu, więc w przeciwieństwie do większości nie zostaniesz z ręką w nocniku, bo już Ci mówię, co należy zrobić zawczasu. Otóż przy dysku operacyjnym zobaczysz opcję podpisaną jako utwórz kopię zapasową klucza odzyskiwania. W trzecim punkcie tego materiału dokładnie omawiałem wszystkie kroki, więc wiesz, że musisz klucz odzyskiwania zapisać w kilku miejscach. Natomiast znajduje się tutaj jeszcze kilka bardzo ważnych opcji. Pierwszą jest wstrzymaj ochronę, z której powinniśmy korzystać zawsze przed aktualizacją oprogramowania układowego, czyli BIOS lub UEFI, ale też przed jakimikolwiek upgrade'ami sprzętowymi. W innym wypadku BitLocker wykryje zmianę, która rzeczywiście mogłaby sugerować, że ktoś coś kombinuje z naszym urządzeniem i w celu potwierdzenia, że my to my, poprosi o klucz odzyskiwania. Uważam, że kliknięcie wstrzymania ochrony na to jedno ponowne uruchomienie jest mniej męczące niż potrzeba odnalezienia i ręcznego wpisania długiego klucza. Trzeba tylko o tym pamiętać. Ostatnią z opcji tu widocznych jest wyłączenie funkcji BitLocker, co znaczy, że dysk zostanie odszyfrowany. Tym samym pojawia się w głowie pytanie, czy na pewno warto korzystać z BitLockera, skoro przy aktualizacjach oprogramowania układowego czy sprzętowego ten będzie prosił o podanie klucza dostępu. Niewątpliwie odrobinę to zniechęca. W przypadku komputera desktopowego, który służy tylko do grania i w którym często dokonujecie zmian sprzętowych, to włączenie BitLockera, przynajmniej statystycznie rzecz biorąc, częściej może być bardziej irytujące niż korzystne. Natomiast moja porada jest taka, że szyfrowanie powinno być włączone na każdym komputerze, na którym rzeczywiście pracujecie i trzymacie wartościowe dane. W laptopach bardzo rzadko dokonuje się zmian sprzętowych. Zwykle po roku czy dwóch od produkcji nie ma już żadnych aktualizacji oprogramowania układowego, więc niezwykle rzadko może zdarzyć się taka sytuacja, kiedy będziecie faktycznie proszeni o ten klucz. Co ważne, sprzedając później komputer mamy pewność, że nowy właściciel nie będzie w stanie odzyskać żadnych danych z dysku. Kolejną zaletą jest to, że korzystanie z BitLockera nie wymaga żadnych dodatkowych opłat. Oczywiście niezbędny w tym celu jest Windows w wersji Pro, ale w opisie pod tym materiałem zostawię link, gdzie omawiam, jak za kilkanaście złotych dokonać ulepszenia systemu, więc nie trzeba wcale wydawać 1000. Pewnie słyszeliście o tym, że BitLocker został złamany, ale jak zwykle prawda leży gdzieś po środku. Otóż w starych komputerach TPM, Trusted Platform Module, czyli ten kryptograficzny kontroler, znajdował się na płycie głównej przy pomocy odpowiednich narzędzi. Istnieje możliwość przechwycenia komunikacji między procesorem komputera, a właśnie tym fizycznym modułem. Tym samym pozwala to na odnalezienie klucza deszyfrującego. Oczywiście pierwszy lepszy dresiarz sobie z tym nie poradzi, no bo sama procedura jest faktycznie dość skomplikowana. Podobno w Dark Webie taka usługa kosztuje od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, o ile sama z siebie nie jest skamem dla naiwnych. No i jeśli ktoś ukradnie, czy nawet znajdzie twojego laptopa, to sam powiedz szczerze, jakie jest prawdopodobieństwo, że zainwestuje ta osoba czas oraz dość duże pieniądze, aby sprawdzić, czy jest tam w ogóle coś wartościowego. No ja uważam, że jest to bardzo wątpliwe. Lecz to tylko połowa historii, bowiem sposób ten i tak nie działa na wszystkich urządzeniach. Co więcej, FTPM, czyli software'owa wersja tego zabezpieczenia, podobno wciąż jest nie do złamania. Tym samym pozwolę sobie stwierdzić, że BitLocker jest narzędziem wystarczającym dla każdego normalnego użytkownika komputera oraz dla większości mniejszych przedsiębiorców. Nawet jeśli software'owy BitLocker jeszcze nie został złamany, to w przyszłości prawdopodobnie może to się wydarzyć. Dlatego warto korzystać z wielopoziomowego szyfrowania, ale sposób, z którego sam korzystam, jest tak bezpieczny, że jednocześnie nie chcę go zdradzać ogółowi. Jeżeli prowadzisz firmę i chcesz się ze mną skonsultować w celu dodatkowego zabezpieczenia, to na ten sposób nie ma już żadnego haka. Odporny jest on nawet na najsłabszy z czynników – ludzki. Jednakże dla ogółu społeczeństwa oraz większości przedsiębiorców BitLocker jest w zupełności wystarczający.
Krążą też plotki, że te bardziej wyrafinowane organy ścigania mogą zażądać od Microsoft odszyfrowania dysku. Producent oprogramowania jednak stanowczo twierdzi, że przegania takich w diabły. Trudno jednoznacznie orzec, jak jest naprawdę, jednak dopóki nie wzbudzasz ich uwagi, to nie masz się czego obawiać. Pewnie zauważyliście, że kogo by nie zapytać, to wszyscy wydają się być nieprzychylni funkcji BitLocker. Niechęć ta jest bardzo zaraźliwa, ale ta negatywna opinia, zresztą jak to zwykle bywa, wynika z niewiedzy oraz braku zrozumienia. Sam od wielu lat poddaję szyfrowaniu dane, które nie powinny luzem leżeć na dysku, ale tak jak wspomniałem, sposób ten jest bardzo wyrafinowany i w niewłaściwych rękach może nawet niebezpieczny. Jednakże BitLocker, bo to w końcu na nim się skupiamy w tym materiale, jest prosty, przejrzysty w obsłudze, a mając takie narzędzie pod ręką, to po prostu głupio z niego nie skorzystać. W niedługim czasie planuję opracować też materiał dotyczący szyfrowanych kopii zapasowych i może Ci się on bardzo przydać. Dlatego subskrypcja oraz zajrzenie od czasu do czasu na moją stronę www.techmaniachd.pl pozwoli Ci go odnaleźć. Jeżeli masz w swoim środowisku osoby, które pracują czy prowadzą działalność, to zwróć proszę ich uwagę na zagadnienie szyfrowania dysków, bowiem może to uchronić ich od problemów i ogromnych strat. Dlatego proszę, pomóż szerzyć wartościową wiedzę. Materiał ten okazał się być dłuższy niż planowałem, za co szczerze przepraszam, ale uznałem, że kompleksowe omówienie tak istotnego tematu jest ważniejsze niż klikalność i statystyki na YouTube. Jedyne, o co mogę prosić w zamian, to udostępnienie tego materiału dalej, kliknięcie łapki w górę oraz subskrybowanie mojego kanału i do zobaczenia w następnym.